Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, na co dziś zwracamy uwagę. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, na co dziś zwracamy uwagę. Dziś rozpoczynamy nowy miesiąc i ma to dla rynków finansowych duże znaczenie, ponieważ zawsze, kiedy mamy do czynienia z pierwszym piątkiem nowego miesiąca, na rynek trafiają super ważne dane makroekonomiczne, które podlegają dyskontowaniu. Będzie tak i dziś. Natomiast także dzisiaj kończymy pierwszy tydzień po spotkaniu Jackson Hole i pierwsza statystyka, która jest w tle, mówi o tym, że przynosi ona statystycznie wzrosty indeksów giełdowych na Wall Street. Dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że raczej dzisiejsza sesja na indeksach giełdowych będzie wzrostowa niż spadkowa. Natomiast to, co cieszy niedźwiedzie, to fakt, że inna statystyka mówi nam, że wrzesień jest najgorszym kalendarzowym miesiącem do inwestowania na rynku akcji. I to mówi druga statystyka, która jest w tle. Dlatego też rozpoczynamy bardzo ciekawy okres. Moim zdaniem jest to ostatnia szansa niedźwiedzi na to, żeby doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, ponieważ, jeszcze raz przypomnę, cykl prezydencki, w którym jesteśmy, mówi nam, że rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a właśnie tak jest teraz, przynosi nam statystycznie największe dodatnie stopy zwrotu, a i późniejszy i kolejny rok, czyli ostatni rok w cyklu prezydenckim, także przynosi nam wzrosty. Dlatego też perspektywy akcyjne są generalnie bardzo korzystne. Dlatego też odpowiedź na pytanie, na co dziś zwracamy uwagę, moim zdaniem powinna płynąć w pierwszej kolejności na statystykę, ale w drugiej kolejności oczywiście na dane makroekonomiczne. To jest rynek pracy, który poznamy o godzinie 14:30, z czego najistotniejszy jest raport o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i ma ona wynieść plus 170 tysięcy. To jest punkt odniesienia. Stopa bezrobocia ma wynieść 3,5% i różnica względem prognoz będzie czynnikiem, który może doprowadzić dzisiaj do bardzo dużej zmienności, bardzo wysokiej aktywności inwestorów. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się dzisiaj wydarzy po godzinie 14:30, a do tej godziny niewiele powinno się wydarzyć. Rynki na świecie powinny spokojnie czekać na te dane makroekonomiczne z godziny 14:30, chociaż dla Europy poznamy dzisiaj także wskaźniki PMI, które mogą nam przybliżyć odpowiedź na pytanie, jaka jest kondycja europejskiej gospodarki. Część wskaźników jest już znana, natomiast wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu na przykład jest jeszcze nieznany. W tym wypadku widzimy, że prognozy mówią nam o lekkim wzroście do poziomu 44,1 punkta z 43,5 punkta. I zobaczymy, czy sierpień przyniósł nam jakiś wzrost, polepszenie sytuacji sektora przemysłowego w naszym kraju, a później po godzinie 15:30, czyli o godzinie 16:00 poznamy wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego dla Stanów Zjednoczonych i te dane ze Stanów Zjednoczonych będziemy konfrontować z danymi dla Europy i zobaczymy, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Natomiast rynkowa reakcja na te dane makroekonomiczne będzie szczególnie mocno widoczna na amerykańskim dolarze, który, jak widzimy na tym wykresie, spada coraz wyraźniej, oddala się od poziomu 1,09. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które obserwujemy na rynku walutowym, bo stoi w sprzeczności z zachowaniem amerykańskich obligacji, a to jest drugi rynek, na który warto obserwować. Rentowności spadają, czyli ceny obligacji rosną, więc teoretycznie spada atrakcyjność amerykańskiego dolara, ale pomimo to euro-dolar spada. Tego rodzaju anomalie występują dość rzadko, ale warto się im przyglądać. Więc pierwszy rynek, na który patrzymy, to jest amerykański dolar. I co się stanie
na poziomach 1,08, 1,09, który poziom zostanie przebity ostatecznie na zakończeniu dnia. Drugi rynek to są amerykańskie obligacje, czyli poziom 4,0% na wsparciu i 4,25%. To pozwoli nam ocenić, jak rynek przyszłej stopy procentowej interpretuje te dane makroekonomiczne. Natomiast kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to rynek złota. W sytuacji umocnienia amerykańskiego dolara i spadków rentowności, w takiej sytuacji jest to czynnik, który zachęca do tego, żeby obserwować ruch na cenie złota, ruch i sytuacja techniczna ceny złota pokazuje, że faktycznie bardzo ładnie działają teraz wskaźniki Fibonacciego, na które warto zwracać uwagę, ponieważ rynek zatrzymuje się, stara się konsolidować na poziomach dokładnie wyznaczonych przez te zniesienie Fibonacciego. Mamy także do czynienia z zatrzymaniem ceny trendu wzrostowego na cenie miedzi i w tym wypadku obserwujemy, w którą stronę dojdzie do następnego wybicia. Ostatnie maksima i ostatnie minima to są punkty odniesienia i podczas sesji amerykańskiej wybicie, jeżeli nastąpi na cenie miedzi, powinno nam dać odpowiedź, w którą stronę także pójdą w górę albo w dół indeksy giełdowe na całym świecie oraz także ropa naftowa. Ona systematycznie rośnie, a to sprzyja temu, żeby jednak indeksy giełdowe próbowały kontynuować ruch do góry. Sam indeks Standard & Poor co prawda wczoraj zaliczył sesję z lekkimi spadkami, jednak wygląda na to, że to jest tylko ewenement, wypadek przy pracy, a nie trend, który odwróci tą krótkoterminową tendencję wzrostową. Jeszcze raz przypominam statystykę, która mówi, że w tygodniu po Jackson Hole statystycznie indeks giełdowy rośnie, a nie spada, więc to sprzyja temu, żeby dzisiaj była następna sesja wzrostowa. Natomiast moim zdaniem, patrząc na historię zachowania indeksu giełdowego i w tym tygodniu na cząstkowych danych z rynku pracy, im dane gorsze, czyli niższy będzie ten współczynnik non-farm payrolls, tym lepiej dla popytu na ryzyko i odwrotnie. Im wyższe będą odczyty wskaźnika non-farm payrolls, tym teoretycznie gorzej dla indeksu giełdowego, ale interpretacja rynku i sentyment może być taki, że nawet pomimo tego, że dane będą lepsze i teoretycznie powinny doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, to będą interpretowane jako siła amerykańskiej gospodarki i w takiej sytuacji może być także tendencja kupna aktywów ryzykownych obserwowana. Dlatego też warto być czujnym i obserwować to, co się wkrótce tutaj będzie działo, ponieważ indeks Standard & Poor ma potencjał ku temu, żeby wygenerować jakiś mocniejszy impuls, a dzisiejsza sesja, żeby była bardzo zmienna. Sesja w Azji przynosi nam wzrosty indeksów giełdowych w Japonii, a w Hongkongu mieliśmy sesję bez handlu z powodu tego, że tajfuny, huragany zagrażały giełdzie i odwołano sesję w Hongkongu, dlatego też klimat inwestycyjny o poranku dzisiaj raczej sprzyja wzrostom. Europejski indeks DAX będzie dzisiaj ostatecznie walczył o poziom 16 000 punktów i zamknięcie powyżej albo poniżej tego poziomu da nam odpowiedź na pytanie, jaki jest sentyment dla europejskich akcji. Natomiast to, co niepokoi, to spadek Bitcoina. Wczoraj doszło do powrotu w rejon wcześniejszej konsolidacji, a cały spadek nosi znamiona nawrotu do tendencji spadkowej po odbiciu od średniej dwusesyjnej na wykresie tygodniowym. Dlatego też moim zdaniem niepokoi mnie zachowanie Bitcoina i to, jaką słabość pokazały byki, że nie poradziły sobie w rejonie 27,5 tysiąca dolarów. A na koniec polskie aktywa. Jak widzimy, zmienność zamiera. Tutaj ta konsolidacja na eurozłotym przynosi nam charakter formacji chorągiewki. Zmienność zamiera i będziemy czekać na wybicie na euro-dolarze, żeby zrozumieć i ocenić, jaki jest najbardziej prawdopodobny kierunek kolejnego trendu na rynku złotego, a indeks WIG20 ma potencjał ku temu, żeby nawrócić do tendencji wzrostowej, to jest scenariusz bazowy. Natomiast z teoretycznego punktu widzenia, z technicznego punktu widzenia utrzymanie nad poziomem 1975, nad poziomem 2000 punktów faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Warto być tego świadomym.
że w ostatnim czasie popyt na ryzyko generowany przez inwestorów zagranicznych znowu się pojawił, dlatego też wniosek jest taki, że te rejony wsparcia, które testowaliśmy w ostatnich dniach, są wykorzystywane do akumulacji akcji przez inwestorów zagranicznych. Zobaczymy, zapowiada się bardzo ciekawa sesja podczas dzisiejszego dnia. Będziemy dyskontować niezwykle ważne dane makroekonomiczne z europejskiej, polskiej oraz także amerykańskiej gospodarki. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!